Siemanko, już nie taki poranku. Siemanko widzowie, witam w Polsce, w polskim lesie. Jesteśmy w Bieszczadach, masyw łopiennika, a dojazd w to miejsce jest bajecznie prosty. Tam za zakrętem jest parking, na który można dojechać samochodem w bardzo łatwy sposób. Bardzo łatwy dostęp jest do tego miejsca. Jest to dość popularne miejsce. Las Sumiła, czyli najgrubsza jodła w Polsce. Właśnie to jest odcinek o drzewach, o największych drzewach w Bieszczadach. Panie i panowie, Las Sumiła. Oto i ona, piękna jodła. 5 metrów obwodu, a dokładnie 520 cm i dokładnie to pierśnica wynosi dokładnie 519 cm. Pierśnica to jest właśnie obwód mierzony na wysokości klaty. No i to jest ponad 5 metrów. Podobno rozpiętość ramion jednego człowieka wynosi tyle samo, co jego wzrost. Tu jest 1,76 m. Tu jest 1,76 m, tu jest 1,76 m, no i tu jest jeszcze tyle, czyli 3 razy 1,76 m plus tyle, czyli jakieś 2 łokcie, to się równa, tu jest napisane. Wysokość też jest konkretna, chociaż no nie wiadomo jaka ona jest dzisiaj, ponieważ ostatni pomiar, który jest taki oficjalny, jest z 2014 roku i to jest 35 metrów. Ale słyszałem, że ona się skurczyła i że teraz może mieć około 30 metrów. Chyba ktoś musiałby się powspinać tam do góry i ją zmierzyć. A na pomniki przyrody oficjalnie nie wolno włazić, bo to jest bardzo nieeleganckie. Oddajemy szacunek. Las Sumiła żyje w tym lesie już 250 lat. A dlaczego Las Sumiła nazywa się Las Sumiła? Ano dlatego, że jeden z laureatów konkursu na najlepsze imię dla tej najgrubszej jodły właśnie wymyślił takie imię jak Las Sumiła. To drzewo to jest tak gruby temat, że napijemy się tu yerby. Pięknie. O kurde, wysypało się trochę. No tak rzeźko jest. Na szczęście przygotowałem się na tę okoliczność i postanowiłem przetestować dzisiaj właśnie w ramach współpracy z Militaria.pl multifunkcyjny koc, który może służyć jako taka kurtka ocieplająca. To by mogło też być dobre, żeby niedźwiedzia odstraszyć. No bo patrz jaki teraz wielki jestem. Straszak na niedźwiedzie. Fajnie jest. Przyjemnie teraz się siedzi. Ale wiem, że wy nie lubicie siedzenia w moim wykonaniu. Lubicie wspinaczkę w moim wykonaniu oraz jakieś najwyższe rzeczy. No i za moment wyruszymy na poszukiwania najwyższej jodły w całych Bieszczadach. No bo ta Las Sumiła jest najgrubsza, a słyszałem jeszcze o Niebolubnej. Mityczna Niebolubna, znajdująca się godzinę drogi stąd. A dokładnie w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne. I przybywamy tu z uwagi na wydzielenie leśne 54G, bo podobno właśnie pod tym leśnym adresem rośnie najwyższe drzewo w całych Bieszczadach. Polski Bank Danych o Lasach. To jest taka aplikacja, jest też wersja na komputer i to jest taka wspaniała aplikacja dla wszystkich fanów leśnych wędrówek oraz różnych leśnych aktywności. Można tu znaleźć te wszystkie właśnie adresy leśne,
zaznaczyć sobie parki narodowe, znaleźć miejsca do legalnego bushcraftu. No i ja właśnie dzięki tej aplikacji znalazłem lokalizację tego drzewa. No i skopiowałem do aplikacji mapy CZ. Tutaj z tego parkingu jest prawie 3 km, że dojdziemy szlakiem do tego miejsca, a później będziemy musieli odbić w prawo i przedzierać się przez las. A to jest barszcz Sosnowskiego. Tego nie wolno dotykać nawet. A i tu niedaleko właśnie zostaje moja fura. No i idziemy w tamtym kierunku poszukać drzewa. Podobno tym paskudztwem można poparzyć się nawet na odległość. To wydziela jakieś takie olejki eteryczne, które są bardzo szkodliwe dla człowieka i po paru godzinach od kontaktu z tym możesz jakieś skutki odczuwać. Płynie sobie rzeczka, ale to nie jest san, tylko jakiś strąże albo jakoś tak. Jestem w tym miejscu, gdzie kończy się ta pożarowa droga. No i teraz zaczyna się tu takie podejście pod taką lekką górę. Ale zrobię tu chwilę przerwy, bo ten 100-litrowy plecak, który spakowałem po brzegi, dał nieźle popalić przez te 3 km. Tartakowcy oraz Straż Graniczna to jedyne ślady ludzkości, jakie tu napotkałem. Nie widziałem tu żadnych turystów. No i też śladów turystyki za bardzo nie widać. No niby jest tu ten szlak, który kieruje na Niebolubną, ale no i tu teraz do góry pójdziemy. No ale to nie wygląda na jakiś często uczęszczany szlak. Wygląda, jakby tędy dawno nikt nie przechodził. Są jakieś stare ślady pojazdów, ale stare. Zero nowych śladów. Zanim będziemy kontynuować dalszą wędrówkę, to pozbędziemy się warstwy ubrań, bo zgrzałem się fest, a teraz pójdziemy pod górę, więc lekko nie będzie. Postanowiłem wykorzystać połowę mojej procy, aby zrobić taki kijak do podpierania się, bo z tym plecakiem idąc pod tą górę to nie wiadomo. A po co mi proca? No to jest ta specjalna arborystyczna proca do wchodzenia na drzewa. Spróbujemy dziś wejść na drzewo, no i spędzić tam noc. Ale najpierw idziemy zobaczyć, jak wygląda najwyższe drzewo w Bieszczadach. I widzę, że jesteśmy na dobrej drodze. Kolejne oznaczenie szlaku na Niebolubną.
fajnie, ale ja myślałem, że to będzie jakieś takie wyzwanie, że będę musiał korzystać z moich współrzędnych geograficznych i w ogóle z mojego zegarka z GPS-em. A tu normalnie jakieś takie oznaczenia. No siema, co tam? Jelenia sobie znalazłaś? Jeleniówko? Paskudy. One wyglądają jak takie latające kleszcze. Hej, a co do celu oraz do drogi, to jak wiadomo, jestem człowiekiem drogi. No i na drodze do celu, jakim jest odwiedzenie tego najwyższego drzewa w Bieszczadach, nauczyłem się, że jest coś takiego jak ten bank danych o lasach. Jest ciekawa nauka, przyda mi się na przyszłość. Można tam przewidzieć, co nas spotka na trasie. Fajna rzecz. Dobry. Bardzo mi miło Panią poznać. Pani Niebolubna. Słyszałem o Pani wiele dobrego. Niebolubna. Te drzewo zostało odkryte przez naukowców dzięki zdjęciom satelitarnym. Następnie naukowcy przybyli w to miejsce, aby dokonać dokładnych pomiarów. No i okazało się, że to drzewo mierzy faktycznie ponad 50 metrów. 51,4 metra. Obwód ponad 4 metry i 200 lat już rośnie w tym miejscu. Ciekawe. Ciekawa byłaby wspinaczka na takie drzewo. Tylko że tu jest też pomnik przyrody. No i tak bez pozwolenia to nie wolno na pomnik przyrody włazić, a już na pewno nie wolno tam spędzać nocy. Rzeczywiście jest bardzo wysokie to drzewo, ale trochę ciężko mi uwierzyć, że to ma 50 metrów. Potwierdzam, właśnie widzę na wysokościomierzu z drona, że faktycznie jest 52 metry wysokości. Tak więc potwierdzone info. Zauważyłem też, że to drzewo jest niezwykle malowniczo położone. Ten widok to jest jakaś bajka, baśń o najwyższych drzewach w Bieszczadach. Jesień w Bieszczadach, początek października. No coś pięknego. Wow. Wspaniała kraina. Grunt to nie wdepnąć w żmiję zygzakowatą. Tu taki strumyczek leci. To jest te drzewo. Wow. Poślizg. Kolejny mały poślizg. Strumyk płynie. Kurde, jakbym wiedział, to bym nie taszczył tyle wody ze sobą. Stąd by można było nabrać wodę spokojnie. To jest te moje drzewo docelowe. Porządne korzenie. To już jest duża dziewczyna. Pewnie ze 40 metrów. I pewnie za jakieś 200 lat tak samo. Jolanta. Dobra, spróbujemy tam się wstrzelić. Co tam robisz? Ej!
Jolanta w pełnej okazałości. Widzę dużo gałęzi, w które mógłbym się wstrzelić. Dobrze, że zabrałem procę arborystyczną. Próbujesz od razu za pierwszym razem, ja? Lekko. Dobra, tam jest nasztalowane. Mniej więcej w tamte miejsce bym chciał strzelić. Czyżby? Jest git. Jestem w miejscu, w którym zaczynają się solidne, zdrowe gałęzie, po których za moment dalej się będziemy wspinać. Tymczasem chciałbym Wam pokazać, na jakiej gałęzi wisiał cały mój ciężar oraz ciężar tego plecaka. Na tym. To jest ta lina, którą tu wrzuciłem. No i ona się opierała na tym. W tym miejscu blisko pnia jest zawsze większa wytrzymałość i zdecydowałem się na takie ryzyko, bo wiedziałem, że pod tą gałęzią jest jeszcze to. I ta lina też była przeciągnięta nad tym. Większa połowa przede mną i dalej to już będzie taka wspinaczka bardziej jakby ręce, nogi normalnie po gałęziach, nie? Takie wiecie, pierwotne ruchy już bez wspinania po linie. Ta wspinaczka to będzie bardzo żmudny proces.
Jestem z 30 metrów nad ziemią, a przez te wszystkie gałęzie, które są pod moimi nogami, to czuję się jakoś tak bezpiecznie. W ogóle nie czuć tej wysokości. Bardzo wytrzymałe gałęzie to są. O kurde, spadają te, szyszki się rozpadają. No tak, początek października. Nie widać nawet tych szyszek za bardzo, bo po tym można jodły rozpoznać, że te szyszki się rozpadają już jeszcze na drzewie. I na ziemię spadają tylko takie właśnie, jak tu widać, ziarenka. Jakby ktoś był ciekawy, to jest tak zwany miękki karabinek. Karabinek z liny po prostu. W środku jest dynema. Gregor to stworzył. No i hamak też stworzył Gregor. Słońce się już prawie straciło, ale to nie szkodzi, bo ogarnąłem schronienie. Udało mi się tego tarpa powiesić. Dużo energii i czasu mnie kosztowało powieszenie tego. Co to strzeliło? Wcześniej nie strzelało. Jest ląża jak co? Ja tylko nie to. Coś się tam złamało. Ale to była ta najcieńsza gałąź, ona... Jeszcze są dwie jak coś. I tu jest w ogóle ląża, także dzisiaj śpimy w ląży jak coś. Jestem na podwójnej ląży. Jedna to jest beton. Ale ładnie. Kurde, ja przez ten ferwor pracy nawet nie zapomniałem, że tu jest tak ładnie. Pięknie jest, złota godzina. Wszystko już prawie gotowe, aby rozpocząć proces gotowania. Jeszcze tylko ostatnie poprawki, bo jak się ta złamała tam ta gałąź, na której wisi hamak, no to troszkę ten hamak poszedł na dół i jakby teraz wszystko jest za wysoko, nie? Moja kuchenka, mój plecak. Muszę to wszystko obniżyć i bierzemy się za gotowanie. Za 10 minut będzie dobre. Lio, filet z kurczaka 36%, ryż 32%, no i później jeszcze jakieś warzywka. Także ja ogólnie jestem fanem liofilizowanego pożywienia. No i tej firmy, polskiej firmy, która produkuje te jedzonko, które mogą docenić wszyscy fani survivingu. Jak na razie jest w miarę ciepło, ale czuję, że za moment może być zimno, tak więc ale to zrobiło robotę. Poncho. Super. W sumie bardziej się teraz przydało niż jakaś kurtka, bo jak miałbym ubrać kurtkę, to musiałbym ściągać uprząż, a wolałbym tego nie robić. Natomiast takie poncho można ubrać na uprząż albo na plecak. Ogólnie nie widzieliście tego,
ale oczekując na jedzonko, ściągnąłem buty, przebrałem skarpety, no i siedzę sobie już fajnie, wygodnie w moim hamaku. Tamto drzewo już nie szczelało w ogóle, więc no chyba się nie urwie. Sprawdźmy, co tu się ugotowało. Normalny obiad, właściwie obiado-kolacja. Ta kropka tutaj to jest księżyc. Pełnia bodajże. Możliwość wyprostowania nóg i odprężenia się w takim miejscu jak szczyt drzewa w Bieszczadach. Ciekawe przeżycie. Czuję, że mi trochę zimno w nogi zaczyna się robić, bo mamy odkryte. Ogólnie mój plan na przetrwanie tej nocy i na zapewnienie sobie komfortu termicznego jest taki, że z tego poncho zrobię jeszcze dodatkową podpinkę. Wtedy będzie podwójna podpinka. Śpimy w ubrzeży. Nie ma opcji, żebym to ściągnął. Siemanko, już prawie dotychczas jeszcze nie spałem. Leżę sobie wygodnie, jest mi przytulnie i ciepło, ale jestem taki poddenerwowany, zestresowany. Jakby głowa, wyobraźnia szaleje. Nie zasnąłem jeszcze. Co do dźwięków, no co tu jest tak cicho. Taka noc mi się trafiła. Mam nadzieję, że te warunki się nie zmienią, ale jest totalnie bezwietrznie. Tu cały czas słyszę, jak ten strumyczek na dole sobie tam płynie. Raz jakiś większy ptak przelatywał. Słyszałem też jakieś szczekanie na dole. Wydawało się dość niedaleko. Bardzo podobne do psa to było. Nie wiem, czy to był jakiś wilk, czy co, ale może jakiś jeleń albo sarna. Naprawdę jak pies to brzmiało. To słyszałem... i słyszałem jakiś strzał. Słyszałem w oddali jakiś strzał, taki donośny. Widzę, że tam ta warstwa mgły rośnie w oczach. Oprowadzę Was rano po całym obozie. Poopowiadamy jeszcze jakieś ciekawostki, ale to dopiero jutro rano. Także do jutra. Siemanko, piątkowy, poranku! Siema. Wyspałem się. Albo
Dobra, nie, inaczej. Wypocząłem, bo spałem w sumie tak jak na igłach. A, to dobre, to dobre, to dobre, bo faktycznie śpię na iglastym drzewie. Szczęście jest takie, że igły, jodły nie kują. One są takie jakby właśnie nieostre. A po ich roztarciu można poczuć smak pomarańczy. Zrobimy to od razu właśnie o poranku. Ty, faktycznie. Ale fajnie pachnie jodła. Kurde, co to była za noc, co to było za przeżycie. O godzinie 6:20 jakiś mały ptaszek wpadł w tarpa. Odbił się, nie widziałem go, tylko słyszałem. A było tak cicho całą noc, ja słyszałem wszystkie szmery, których było bardzo mało w zasadzie. Mało dźwięków wydawał ten las. Wczoraj, zanim Grzech usnął, to ogarnął Grzech jeszcze tu taki właśnie dodatkowa warstwa z mojego deszczowego poncho, bo już czułem właśnie przed zaśnięciem, że rosa się robi. No i faktycznie tu można zaobserwować taki szron. Nie ma tego za dużo, jest to tylko w niektórych miejscach, no ale jest i wolałem, żeby to się nie znalazło na moim śpiworze, więc zabezpieczyłem się jeszcze tym. No i mój plecak tak samo zabezpieczyłem tym wodoszczelnym czymś. Tam na tarpie też widać, że się woda trochę skropliła. Tu leci moja gałąź podręczna, na której wisi takie moje stanowisko narzędziowe. Plecak wisi na tamtej gałęzi. No i ja jestem wpięty też do tej gałęzi, ale to nie jest moje jedyne zabezpieczenie, bo tamta zielona lina, to ona jest na takim małym stanowisku tam na drzewie, więc jestem na podwójnym. Jej wysokość pani jodła. Ale słońca jeszcze nie widać, jest za wzniesieniem. My jesteśmy w takiej dolinie, pewnie dlatego tu nie było w ogóle żadnego wiatru. Ale przyjemnie. Dobrze, że to słoneczko wyskoczyło. Fajnie mnie ogrzeje i wysuszy tą nieznaczną ilość rosy Bajera. Bieszczady. Park krajobrazowy Gór Słonnych. Ustrzyki Dolne. Leśnictwo Krościenko. A tam niedaleko widać najwyższe drzewo w całych Bieszczadach. No tam jest, no. Później z drona pokażemy. Poranku. Siemanko, piątkowy poranku. Pięknie jest. Jeden z piękniejszych moich biwaków. Chyba pierwszy nadrzewny w takiej jesiennej aurze. I chyba najlepsza pogoda mi się trafiła ze wszystkich moich nadrzewnych biwaków. Ostatnio jak spałem w Bieszczadach, to miałem traumę po tym biwaku, bo strasznie wiało i ja byłem na jakby w wyższej partii drzewa niż teraz i strasznie bujało całym, mimo tego, że miałem bardziej solidne schronienie wtedy, bo miałem tego portala, cały taki namiot, ale wtedy ta noc była okropna. Koszmary miałem jakieś.
A teraz było totalnie bezwietrznie. Teraz dopiero jakiś delikatny wiaterek zaczyna się budzić do życia, ale tak przez całą noc to totalna cisza. Jak makiem zasiał. Pięknie. Wyłazimy ze śpiwora i tego tarpa trzeba ściągnąć. On w sumie nie był potrzebny, ten tarp. Podobno ludzie dzielą się na tych, którzy ścielą rano łóżko i na tych, którzy nie ścielą rano łóżko. Ja zaliczam się do tych pierwszych. Nie dla leniwych. Tarp spisał się dobrze. Pierwszy raz go używałem. Brakuje tylko kilka więcej tych uszek by się przydało do montowania, bo wieszając tarpa w takich nienormalnych warunkach, jakim jest szczyt jodły, no to przydałoby się więcej tych zaczepów, żeby tak sobie bardziej, wiecie, kombinować, improwizować. Kawa zbożowa, Inka, bezkofeinowa i czekolada gorzka. No i jedzonko. Tym razem owsianka na napoju kokosowym z jagodami, figami i nasionami chia. Expedition. Wygląda smakowicie. O kurde, zbliżają się. Jakieś gawrony mnie zauważyły. Zostałem namierzony przez jakieś wielkie ptaki. Wow. Haha! Dziękuję! Iglaste drzewa są niesamowite. W ogóle igły to są liście, podobno. To jest taki rodzaj liścia właśnie, ta igła. No i te jodły, one nawet po 500 lat mogą żyć. Długo, fest. 500 lat, przecież to jest 500 lat. Fest długo. To tak na przykład od czasów Jezusa to 4 jodły mogłyby tylko, wiecie, 4 takie jodły mogłyby urosnąć. Wspaniałe jest to drzewo, ta jodła. No i ogólnie cieszmy się, że jeszcze te jodły są w Bieszczadach, bo nie wiadomo jak to będzie. Albowiem w czasie ostatnich dziesięcioleci udział jodły
w bieszczadzkich lasach zmienił się z 40 na 20%, czyli zmniejszył się o połowę udział jodły w bieszczadzkich lasach. A to wszystko za sprawą pogorszenia jakości wierzchnich warstw gleby. Wszystko przez kwaśne deszcze. Jodła jest gatunkiem wybitnie cienioznośnym. No, toleruje takie cieniste zbocza, no, ale jest bardzo wybrednym drzewem, jeśli chodzi o środowisko. No, musi być czyste powietrze, czysta gleba. Tam, gdzie są jodły, tam jest fajnie. Wow! Toż to są właśnie takie haferflocki, jak ja lubię. Czyli z owocami i z różnymi dobrymi dodatkami. Delicioso! Ogólnie jest niespodzianka. Później Wam opowiem o niespodziance, ale na razie trzeba się skupić, żeby się nie zdupić. Mission complete. Takiego zakończenia biwaku się nie spodziewałem. Właśnie ta niespodzianka, o której miałem Wam mówić, to Straż Graniczna mnie odwiedziła. Wyobraźcie sobie, że siedzę sobie na drzewie, właśnie tam w Bieszczadach i słyszę takie wołanie z dołu. Panie Marcinie! Panie Marcinie! Pan zjedzie tu na chwilę na ziemię. Musimy Pana wylegitymować. Spryciarze, spryciarze. Nie wiem, jak oni mnie tam znaleźli, naprawdę. Podobno słyszeli mnie. Wszystko z kulturką, też zajarani wspinaczką, zafascynowani lasami i bushcraftem. Powiedzieli, żebym składał papiery do Straży Granicznej. A tymczasem wyruszamy na kolejną przygodę. Także dziękuję za wytrwanie do końca i pozdro. Siema. Kolejny odcinek z biwaku na drzewie. 2 dni na drzewie. Szukanie jej następczyni zakończyło się niedaleko, w nadleśnictwie Bali Gród.